Kiedyś kojarzyłam vlogi z podróży z filmami ze sportami ekstremalnymi. My robimy zupełnie na odwrót. Przepraszam, odbija mi trochę, bo jestem w moim happy place. Plantacja kawy. Zabawna rzecz się tutaj stała, dlatego że właściciel tej plantacji, mini plantacji, chciał po prostu kupić ziemię gdzieś tutaj w okolicy, aby mieć na przykład na weekendy. Okazało się, że ta piękna ziemia miała również bardzo dużo już posadzonych krzaków kawy. Stwierdził więc z żoną, że w sumie się nie znają na kawie, ale zaczną ją produkować. I ta kawa okazała się być tutaj naprawdę świetnej jakości. Ale kilka miesięcy po tym, jak kupili tą ziemię, okazało się, że za tą górą znaleziono złoto. Bardzo dużo złota. Co to oznacza w praktyce, kiedy w dzisiejszych czasach zostaje odnalezione złoto w Ekwadorze? Dla prawych ludzi nic to nie oznacza, dlatego że formalnie to złoto należy do państwa. Natomiast oczywiście, że zainteresowały się nim różne inne szemrane typy, kartele, mafie, osoby, które są gotowe zrobić bardzo wiele, aby jak najwięcej tego złota dla siebie zagarnąć, zanim nie będzie to możliwe. Powstają nielegalne kopalnie, powstaje nielegalne miasteczko, takie tymczasowe, blaszano-plastikowe, z całą infrastrukturą, z miasteczkiem, ze strefą rozrywkową nawet. Zostaje powołana armia, mężczyźni z bronią, którzy chronią tego miejsca, aby osoby niezwiązane z nimi, nie swoi, nie miały dostępu do tego złota. Giną ludzie. Rząd musi coś z tym zrobić i postanawia specyfikować to miejsce 3 dni przed naszym przyjazdem, dlatego o tym mówię. 3 dni temu zamknięto ten teren, nikt niepowołany, nikt nietutejszy nie mógł tutaj wjechać. Można było stąd tylko wyjechać. Wojsko ewakuowało, w sposób pokojowy się to wszystko odbyło, 6 czy 7 tysięcy ludzi. Wszystkie gazety w Ekwadorze o tym pisały. My myśleliśmy, że nie będziemy mogli tutaj wjechać, mimo tego, że umówiliśmy się z właścicielem wcześniej, natomiast żebyśmy mogli, musiał on wypełnić bardzo dużo dokumentów, aby sam mógł tu wjechać, żeby mógł przyjechać do swojej ziemi, musiał taką teczkę dokumentów uzyskać. I jadąc tutaj, mijaliśmy patrole policyjne i wojskowe. Jesteśmy w tej chwili w najbezpieczniejszym miejscu na świecie, dlatego że wszystkie drogi są tutaj zamknięte i nikt nietutejszy nie może tutaj przyjechać. Dzień dobry, godzina 6. Si no, va a salir la comida. En qué idioma? ¿Ustedes cómo le llaman? Polako. Ah. Zbierać kawę. Ahora es coger café. Ajá. Tienen que decir, yo cogí café. Zbieram kawę. Yo cogí café. Guido, por una café. ¿Cuándo esos necesita? Por una café con leche. Ah, para una necesitamos 30. 30. 30 de... Okej. Czyli mam jakieś 2 filiżanki kawy. Jeśli pijecie teraz kubek kawy, to pijecie właśnie tyle. Michał Wiśniewski lubi to bardzo. Czemu Michał Wiśniewski? Ten typ, co śpiewa w filiżance kawy? To już jest końcówka sezonu, dlatego te kiście takie marne i ciężko je znaleźć. No, przynajmniej tak sobie powtarzam. Nie ma tutaj za bardzo jak kręcić, bo kawa lubi cień i jest tutaj bardzo gęsto. Jedno drzewko na drugim. Te he ido.
todo un poco. Mañana que vengo, ahí le enseño a lavar. Sí. Ahí sí ya está. Myślę, że potraktował nas bardzo symbolicznie. Nie zakonił do pracy. Co on mówił, że to teraz? Teraz fermentujemy, potem jutro myjemy i no i suszymy na suszarce. Williama i jego rodzinę znaleźliśmy w internecie i napisaliśmy wiadomość z zapytaniem, czy moglibyśmy zobaczyć, jak wygląda robienie kawy, jak wygląda taka plantacja, jak się ją zbiera, co się dalej z tym robi. Jeśli też chcielibyście tak podróżować, to musicie wiedzieć, że to nie jest rzecz zarezerwowana dla blogerów, że powiemy, że mamy tutaj jakiś interes, aby przyjechać, aby coś nagrać i tak dalej. William założył konto na Workaway, czyli w miejscu, o którym już chyba wspominaliśmy we vlogach, dlatego że w tym roku bardzo dużo było kawy do zbierania i zapraszał on tutaj wolontariuszy w zamian za jedzenie, w zamian za pobyt w przepięknym miejscu. Po prostu potrzebował pomocy przy zbiorach. Można tutaj było przyjechać od marca i teraz mamy lipiec. Być może będzie można przyjechać też w przyszłym roku, dlatego zostawimy Wam kontakt i Facebooka do Williama, jeśli chcielibyście kiedyś spróbować trochę innego rodzaju podróżowania i doświadczyć trochę innych rzeczy. Pamiętacie, jak Wam mówiliśmy, że tutaj była jakaś operacja wojskowa związana ze złotem? No to tuż obok mieszkania pana, który ma farmę kawy, jest punkt wojskowy, którego Wam nie mogę pokazać, ale za mną jest żołnierz. Oni się chyba strasznie nudzą, bo tutaj do niego przychodzą. To jest kawa na sprzedaż do Europy i Stanów Zjednoczonych, bo tutaj w Ekwadorze czy w Chile podobno nikt jej nie kupi, bo jest tą gorszą. I tłumaczył mi przed chwilą pan, że kawa sprzedawana w Europie i w Stanach Zjednoczonych po przedawkowaniu skutkuje tym, że trzęsą nam się ręce. A ta dobra kawa tutaj w Ekwadorze sprawia, że nic nam się takiego nie dzieje. Temat dla lekarza. Jedzenie w Ekwadorze. Temat rzeka. Przepis na cukrzycę podaje. Przyjechać do Ameryki Południowej i polegać na tym, co się je w knajpach i w sklepikach. Wchodzicie do małego sklepu, chcecie sobie kupić przekąskę. Cała szafa batoników, cukierków, wafelków, wszystko z cukrem. Idziecie do knajpy, żeby kupić sobie sok z owoców cytrusowych. Sok ze słodkich pomarańczy, które tu są bardzo słodkie, zawsze będzie mieć cukier. Pal licho, wysoki stopień przetworzenia, parówka. No to trzeba sobie kupić bułkę. Idzie się do panaderii, piekarni. Prosi się panią o chleb bez cukru. Pani podaje chleb bez cukru, próbujecie słodki. Raz jeden tylko jedliśmy bułki, które nie smakowały słodko, które nie były croissantami, które udawały pieczywo bezcukrowe. Smakowały jak poduszka albo gąbka. Instrukcja obsługi ekwadorskiego supermarketu. Małe sklepiki, w których można kupić jajka, mąkę, cukier, masło, raczej margarynę i część warzywna. Zwróćcie uwagę, że tutaj nikt nie ma wagi.
skłamałam, tutaj ktoś ma wagę. Ale wszystko zazwyczaj kosztuje $1. Kopczyki, które sprzedawcy układają na ladzie, zazwyczaj kosztują $1. 20 mandarynek $1, 20 pomarańczy $1, 5 papai $1, kić bananów $1. Nic bym tutaj nie sprzedała. Jaki dolar? Co ja wam mówię? Dolarito! Chętnie kupilibyście coś za dolara czy za dolarka? Dolarito. Tutaj wszystko się zdrabnia. Także faszyści językowi, wrażliwi na punkcie zdrobnień, tutaj krwawią uszy. Robią to też tak, że kupując coś za $1 dostaniecie porcję tego, na przykład miskę groszku i sprzedawca jeszcze wam dołoży trochę w gratisie. Miska ziemniaków też pewnie po $1. $1, si? Eso. Tak, po dolarze. Rzeczone miseczki. Puedo hacer una foto? Najbardziej polskie warzywo. Nie mówimy o cebuli. Pyrka, ziemniak. Przyjechało do nas z Ameryki Południowej. Dokładnie z Ekwadoru, ale tutaj też byli Inkowie, więc możemy potraktować ten rejon jako, powiedzmy, spójny. Początkowo ziemniaki w Europie były hodowane jako rośliny ozdobne. Nikt ich nie chciał jeść. Bogaci ludzie mieli je w swoich ogródkach. Nam nie smakowały, bo były za gorzkie. Być może tamtejsze odmiany wówczas uprawiane nie miały jeszcze smaku ziemniaków, które my znamy. Natomiast ci, co się znali, wizjonerzy, ówcześni technolodzy żywności, pokładali w ziemniaku bardzo duże nadzieje, ponieważ było to warzywo, które zapychało, a jednocześnie bardzo było proste w uprawie. Rosło w niegościnnych europejskich warunkach, mimo tego, że tu ma zupełnie inny klimat, dało się je hodować w Europie. Problem polegał na tym, aby zachęcić ludzi w Europie do jedzenia tego egzotycznego warzywa. Jeden z władców wymyślił pewien fordel, mianowicie ogrodził swoją plantację. Nie wiem, kto to był, ktoś chyba we Francji, sprawdzę to. Ogrodził swoją plantację ziemniaka po to, aby stało się to warzywo takie bardziej zakazane, aby ludzie chcieli wykraść sadzonki i spróbować samodzielnej produkcji. Zadziałało! Ziemniak uchronił swego czasu bardzo wiele krajów europejskich przed głodem. Także jeśli myślicie, że nic was nie łączy z Ekwadorem, nigdy nie byliście w Ekwadorze, być może Ekwador był w was. Najwyżsi tutaj jesteśmy. Lubimy w podróżach rzeczy najwyższy szczyt, najdalej wysunięty punkt na północ, najważniejszy bazar w Ameryce Południowej. Nieźle brzmi, nie? Na pewno w Peru, w Boliwii i w paru innych krajach też są te najważniejsze w Ameryce Południowej bazary. W Ekwadorze znajduje się w Otavalo. Dla patronów mamy rzeczy z targu. Jeśli chodzi o pocztówki, szału nie ma. Nie wiem, czy sobie ktoś to powiesi nad łóżkiem. Nie ma lepszych. Przeszliśmy całe miasto, wzdłuż i wszerz. Wszędzie, w każdym sklepie te same pocztówki. One wszystkie wyglądają jak takie pocztówki retro, które leżą tam od 40 lat. A magnesiki? Tak, też tutaj są. Musieliśmy wybrać coś, co jest bardzo małego, dlatego że nie mamy już w ogóle miejsca w plecaku na nic. Zobaczcie. Oprócz lamp w paczuszkach będą jeszcze magnesy. I te są akurat super, bo są ręcznie malowane i każdy jest inny, żaden się nie powtarza. I jeszcze się postaramy odrobinę kawy wam wysłać. Dzięki ludzie za wspieranie. Robimy co możemy, żeby się odwdzięczyć. Są takie miejsca, które są fajne tylko dlatego, że ktoś nam powiedział, że są fajne.
Przykładem takiej atrakcji jest równik, którego nie widać, którego tutaj nie ma. To jest wartość, którą sobie wyliczyliśmy i na którą się wspólnie umówiliśmy. I pomimo faktu, że go tutaj nie ma, to podoba nam się tutaj i byliśmy gotowi za to zapłacić $5. Mieliście tak kiedyś, że bardzo się staraliście, bardzo mocno nad czymś pracowaliście, włożyliście w coś bardzo dużo pracy, bardzo dużo wysiłku i nie wyszło, bo się pomyliliście. No więc głowa do góry, bo może to nie jest koniec świata i może to jeszcze wyjdzie na dobre. W Ekwadorze są dwa równiki. Jeden bardziej znany i drugi mniej znany, a to dlatego, że ten pierwszy ustalała ekipa naukowa, która pomyliła się w jego pomiarach o 240 metrów. Ten drugi udało się ustalić z pomocą wojskowych narzędzi pomiarowych dopiero po wielu, wielu latach. Musimy się po kątach ukrywać, bo wieje strasznie. Przenosimy się więc w głos. Mitad del Mundo, środek świata. To brzmi dumnie. To jedna z najbardziej spektakularnych atrakcji turystycznych, wokół której wyrosło turystyczne miasteczko. Można postawić tu jajko w pionie. Można znaleźć pana ze zlewem, który pokaże, że woda wiruje w różnych kierunkach na innych półkulach. To zabawna atrakcja, bo we wnętrzu tego budynku jest muzeum, w którym dowiemy się, że siła Coriolisa nie ma wpływu na wir wody w zlewie. Wpływa na to sam zlew. Wreszcie można sobie zrobić fotkę ze środka świata. My spróbowaliśmy, tak jeszcze z ciekawości, zobaczyć ten prawdziwy równik. Tak mniej więcej, bo do pomiaru mieliśmy tylko telefon. Czyli według apki równik jest dokładnie na froncie ścian tych budynków. Dopełniamy tradycję. W każdej podróży trzeba wejść na jakąś górę. I musi padać. To są ostatnie momenty, kiedy możemy mówić, bo będzie wiało. Raz, że będzie wiało, a dwa, że nie będziemy mieli oddechu, żeby w ogóle mówić. No serio, wszedłem tutaj kawałek, mówię sobie, a takie tutaj podejście, la la la. I nie ma plaży. Nie ma takiego miejsca, gdzie nie byłabym w stanie mówić. Okej. Dobrze, serio, zaraz będzie wiało, więc żegnamy się. 4700, najwyższy punkt, na jakim Globstory postawiło kamerę i latało dronem. Sprawdzimy przy okazji, czy powyżej 4000 naprawdę nie można latać, bo podobno nie można. Zaryzykujemy drona. Co najgorszego może się stać? Co najgorszego może się stać. Nie mamy liści koki. Tutaj się żuje liście koki, żeby nie mieć choroby wysokościowej, ale może w ciągu jednego dnia nic tam nie będzie. Muzyka! Dramaturgia niczym wspinanie się na jakiś Everest, ale jesteśmy ludźmi niedoświadczonymi ani we wspinaczce, ani na takich wysokościach. Tchu brak. Pada niestety. To już nie jest spoko. Nie mamy za bardzo jak nagrywać, bo bardzo wieje. Tak to wygląda. To znaczy w ogóle nie wygląda, bo jesteśmy w chmurze. To była najwyższa i najtrudniejsza góra Globstory, zaliczona. Wy pewnie tego nie zobaczycie, dlatego że w tych trudnych momentach po prostu szłam na czworaka, a wszystko inne kręciliśmy. Na chybił trafił, więc zielonego pojęcia nie ma, jak to wyszło.
Smutna statystyka pobytu w Ekwadorze prawie 2 miesiące. Nie spotkaliśmy ani jednej dzikiej lub chociażby udomowionej alpaki lub lamy. Dlatego też ostatnie dni postanowiliśmy spędzić tutaj na poszukiwaniach tychże stworzeń. Jedziemy. Standing outside, waiting for you. You were always taking time, baby, playing it through. Wulkan Chimborazo, najwyższy szczyt Ekwadoru i jednocześnie najbardziej wysunięty z Ziemi punkt w kosmos. Jak to? Dlaczego nie Mount Everest? Dlatego, że jesteśmy bardzo blisko równika. Ziemia, przez to, że obraca się na kształt eliptyczny, czyli ten szczyt, licząc od jądra Ziemi, jest najdalej wysuniętym punktem. Także tak. Lamy i alpaki to są najsłynniejsze zwierzęta Ameryki Południowej, natomiast nie oznacza to, że jak tutaj przyjedziecie, będą się wam pałętać pod nogami jak koty w Stambule. Żeby je spotkać, trzeba się trochę postarać. I po pierwsze pojechać w Andy, a po drugie pamiętać o tym, że jest to zwierzę w pełni udomowione. Jedno i drugie, zarówno lama, jak i alpaka. Czyli spotkacie je tam, gdzie są ludzie. Nawet jeśli zobaczycie gdzieś jakieś zwierzę samopas na polu, ono na pewno ma swój dom przy człowieku i swojego właściciela. Oprócz tego, że alpaki i lamy różnią się od siebie fizycznie, były i są dalej hodowane w zupełnie innych celach. No może nie tak zupełnie, ale zacznijmy od alpak. Alpaki hodowane są głównie dla wełny. Wełna alpak uważana jest za jedną z najlepszych na świecie. Jest lekka, jest bardzo ciepła, zachowuje swój kształt, zawiera tłuszcz. Sprawia to, że przy praniu takich tkanin wykonanych z alpaczej wełny nie trzeba dodatkowo dodawać detergentów. Ponadto alpaki występują w bardzo wielu kolorach naturalnie i nie trzeba dodawać dodatkowo chemikaliów po to, aby ufarbować te tkaniny, jeśli projektant będzie miał jakąś szaloną wizję. No chyba, że to jakaś neonowa sukienka z alpaki. You've been playing my mind lately. Turn it around. Once I thought you were mine, baby. We're safe and sound. You got me waiting. I'm on fire. You got me waiting, my desire. I follow your heartbeat. Więcej niż jedno zwierzę, czyli lama, czyli mówiąc bardziej precyzyjnie, lama andyjska, lama glama po łacinie. Serio. Dla człowieka była i jest również źródłem wełny, natomiast wełna lamia nie jest tak miękka i tak miła w dotyku jak wełna alpaki. Dlatego robi się z niej dywany lub liny. Lama to przede wszystkim zwierzę juczne. Ona nosi rzeczy i potrafi unieść od 20 do 30 kg na długich dystansach. Przez to, że jest zbudowana tak jak jest, czyli może nosić, ale nie może ciągnąć na przykład wozu, Inkowie nigdy nie wymyślili koła. Być może nie było im po prostu potrzebne. Ciekawostka. Lamy mają jeszcze inną ścieżkę kariery zawodowej. Mianowicie mogą być psem pasterskim, dlatego że są całkiem agresywne wobec psowatych. I Wikipedia rzecze, że faktycznie spisują się świetnie w roli obronnych psów pasterskich. Co ciekawe, słowo lama pochodzi od słowa llama, które wywodzi się z quechua i zostało przetłumaczone przez Hiszpanów jako owca.
W ogóle chciałam powiedzieć, że artykuł na Wikipedii o lamach jest najsympatyczniejszym, jaki czytałam. Keep on moving to the drums now. Follow your heartbeat away, away, away. Wygląda na to, że jest to już koniec filmów z Ekwadoru. To była najbardziej skomplikowana podróż w 5-letniej historii Globstory. Logistycznie najtrudniejsza, 2 miesiące w jednym kraju. Zrobiłam statystykę, ale zapomniałam telefonu, więc powiem ją z pamięci. Byliśmy w 12 lokacjach, w których kręciliśmy. Byliśmy w większej ilości miejsc, ale tylko przejazdem. Spędziliśmy około 14 dni w podróży, takich pełnych dni w podróży, mimo tego, że Ekwador nie jest wielkim krajem. Zjechaliśmy go wzdłuż i wszerz. 10 dni przechorowaliśmy. Zjedliśmy 50 kurczaków z ryżem, dlatego trochę się cieszymy, że już wracamy. I nagraliśmy jakieś 1 tera 200 gigabajtów filmów. I to są już te ostatnie dane, które wskakują na YouTube'a. Chcieliśmy jeszcze podziękować na koniec tym, bez których ta podróż by się po prostu nie odbyła. Jeśli podobały wam się filmy i mieliście co robić przy kawie, to wiedzcie, że to dzięki patronom, dzięki pieniądzom wpłacanym dla nas przez Patronite właśnie na takie wyprawy. Dziękujemy tym, którzy są z nami od dawna i tym, którzy dołączyli na ostatnią podróż. Mateusz montuje właśnie film na grupę patronite'ową. Mamy nadzieję, że filmy się wam podobały, bo staraliśmy się bardzo. Jeśli się wam nie podobały, to trochę słabo. Reklamację można zostawić w opisie. Postaramy się bardziej następnym razem. Dziękujemy bardzo, że staliście się naszymi pracodawcami i że tę podróż mogliśmy zrealizować dzięki wam, dokładając tylko część z naszych pieniędzy. Teraz prawdopodobnie jesteśmy w Polsce i zastanawiamy się, w jaki sposób zrealizować kolejną podróż i kolejną serię filmów. Planujemy, myślimy co i jak. Pamiętajcie, że YouTube to jest tylko część tego, co robimy i tutaj nas najczęściej nie ma. A jesteśmy na blogu globstory.pl, gdzie są teksty a propos rzeczy, których nie udało się nakręcić. Jesteśmy na Instagramie, tylko uprzedzamy, że poziom Instastory czasami jest poniżej krytyki. Tak czy owak zapraszamy tam i to nie jest tak, że kiedy nas nie ma na YouTubie, to Globstory nie istnieje, a potem wracamy. My jesteśmy cały czas, tylko robimy wszystko naraz. No to do zobaczenia gdzieś tam. Zobaczymy gdzie. Pa! A. Dzień dobry. Będziemy oglądać koniec świata. Far away from home, happy and alone. And when you are stressing out, I'm taking deep breaths, taking deep breaths. Repeating in a pattern that we made up. Too long now, we've been going so we messed up. You are not easy to please, yeah, yeah, yeah. The things I used to love with you just no longer do.